Siemanko, luźne wdzianko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Filmiki o gitarach, przedświąteczna atmosfera. Jest wesoło, jest kołomyja, jest ciekawie. Nie da się przejechać przez wielkie miasta. Kto żyje w wielkich miastach, ten wie. Pewnie przez małe też ogólnie ludzie wariują. Więc żeby nie zwariować, zapraszam Was na dwa kolejne odcinki filmików o gitarach, które będą jeden po drugim. Nie przez przypadek. Specjalna jest ku temu okazja. Dzięki współpracy z salonami muzycznymi Riff, do których bardzo serdecznie Was zapraszam. Mam okazję przetestować dla Was dwie prawie że identyczne gitary. Jedną za około 1500 zł, a jedną za około 8500 zł i dowiemy się, gdzie jest te 7000. Czy się dowiemy, czy nie, to akurat się dowiemy. Czy się dowiemy. Natomiast słuchajcie, Ibanez jakiś czas temu wypuścił serię gitar, które przypominają Stratocastera. Rys historyczny? Oczywiście tylko rysem historycznym należy powiedzieć bardzo krótko, że Ibanez nie po raz pierwszy odnosi się do Stratocastera, ulepszając go, kombinując i gdzieś go tam próbując zinnowacić, że wymyślę sobie takie słowo. Kiedyś również robili takie instrumenty z serii Roadstar i Blazer chociażby. No właśnie, i przypominają tego Stratocastera, ale jest on oczywiście unowocześniony, bo Ibanez nieraz próbował takie rzeczy unowocześniać. Gdzieś już na kanale jest instrument Tima Hensona, który jest też Ibanezem AZ, bo o takich gitarach dzisiaj i jutro będziemy sobie tutaj oglądać i słuchać i rozmawiać. Mam nadzieję, że będziecie rozmawiać w komentarzach ze mną. Tym bardziej, jeżeli na przykład macie taką gitarę. Jeżeli jej nie macie, możecie ją zakupić w salonach muzycznych Riff ze zniżką fogową, a link do wszystkich zniżek jest w opisie. W każdym razie no mamy lekko wysmukloną wersję gitary, która jest Stratocasterowata i co usłyszycie dzisiaj też w tym odcinku, nie do końca poniosło mnie nagranie jakichś rzeczy takich ultrametalowych. Oczywiście w obu gitarach, które akurat wziąłem w wersjach HSS, czyli Humbucker, Single Humbucker, da się grać muzykę metalową dzięki temu humbuckerowi. Te humbuckery w obu przypadkach nie są jakoś super ultra mocne i nie są super ultra nakierowane na granie metalu i ta gitara to jest taka gitara raczej do troszeczkę spokojniejszych klimatów, no ale dzięki temu humbowi da się tutaj troszeczkę połoić. Natomiast no mówię, poniosło mnie w zupełnie innych kierunkach, więc mamy taki troszkę bardziej wydłużony wygląd, ale jednak dla fenderowców jest to na pewno nie lada gratka. Jeżeli lubicie tego typu instrumenty, no to warto zwrócić uwagę właśnie na tą serię. No i teraz tak, czyli ta gitara, która dzisiaj jest prezentowana, czyli Ibanez AZ z serii ES. ES odpowiada tutaj za Essential. Kosztuje okolice 1500 zł i jest wyprodukowana w Indonezji. Czyli jest to dosyć tani, dosyć budżetowy instrument. Powiem Wam, że nawet jak na to, co oferuje, jak brzmi i w ogóle jak się na nim przyjemnie gra, no to jest to na pewno kierunek w tym, ażeby zastanowić się nad zakupem, jeżeli szukacie Stratocasterowatego, nie macie za dużo pieniędzy, chcecie mieć konkretny napis na główce i dobrze wykonaną gitarę, to tak w skrócie powiem. Współczynnik cena-jakość w przypadku tego instrumentu jest bardzo duży. I nawet kupując taką gitarę nową, no mamy tutaj naprawdę sporo fajnych rzeczy, które no pozwolą nam rozwijać się. Natomiast, tak jak powiedziałem, drugim instrumentem, który będzie jutro, będzie gitara również AZ, ale już z serii Prestige, czyli już gitara wyprodukowana w Japonii. Dowiecie się z tego i z jutrzejszego odcinka, w czym jest lepsza, czym się różni. A wszystkie testy zostały nagrane w ten sam dzień, w ten sam sposób, na takich samych ustawieniach, więc skacząc sobie po tych dwóch odcinkach, specjalnie zrobiłem to w dwóch odcinkach, żebyście sobie po nich trochę poskakali. Możecie również porównać te gitary brzmieniowo, bo one brzmieniowo się różnią. Posłuchajmy pierwszej próbki. Pierwsza próbka to moja
Improwizacja. Bardzo Wam dziękuję za całe wsparcie patronite'owe, bo dzięki niemu poszedłem na lekcje gitarowe do szkoły Guitar Harmony i mogę rozwijać swoje techniki i myślenie o muzyce i przez rok będę tam chodził. Posłuchajcie pierwszego nagrania. Oczywiście słuchajcie, to jest jeszcze cały czas Zenon Xantana. Jeszcze się wykluwa, ale miejmy nadzieję, że się wykluje. Test nagrany jest na Labodze. Chyba na jednym głośniku, chyba tylko na Hempbacku, z tego co pamiętam. Posłuchajcie. Słuchajcie, dla wszystkich wesołych świąt, w szczególności wesołych świąt od Epoxy Rising. Takie kosteczki dostałem w kształcie choinki. Tomek napisał, że może niekoniecznie są one do grania, bo mogą się połamać, ale są mega dekoracyjne, więc ode mnie dla wszystkich wesołych świąt. Dziękuję za każdego lajka pod filmem, dziękuję za każdą subskrypcję. Wszystkich tych z większej połowy, którzy oglądają filmy bez subskrypcji, namawiam do subskrybowania. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zrobicie 100 000 subskrypcji na 10-lecie w kwietniu. Wynika ze statystyk, że jakby każdy, kto oglądał, zasubskrybował, istnieje taka szansa. Zobaczymy. To już zależy od Was. Dziękuję za każdy komentarz. Pamiętajcie, żeby czytać te linki, które są, sprawdzać linki, które są do zniżek, do różnych fajnych rzeczy, które Wam gdzieś tam pozałatwiałem, do jakichś konkursów właśnie. Do Patronite'a. Zapraszam do tego, żebyście wsparli kanał. Kanał się pięknie rozwija dzięki Wam od ostatnich 3 lat. Mega jestem za to wdzięczny. Jest zabawa patronite'owa w tym miesiącu do zgarnięcia z gitara oraz dzięki Patronite'owi również i dzięki sponsorom też, ale organizowane są konkursy. W tym miesiącu mamy konkurs Pokaż swój sprzęt. Do końca roku można ładować swoje rzeczy. Do tego też jest link w opisie i generalnie zapraszam do tego, żebyście wzięli udział w tymże konkursie. Nagrodą główną jest kamera Zoom Q8N4K z 4-śladowym rejestratorem. Bardzo fajna kamerka i jest dużo różnych innych nagród pobocznych. W tym momencie już przenosimy się dalej do odcinka. Pamiętajcie o zniżce riffowej. Jeszcze działa do końca roku, a jak będziecie grzeczni, to może będzie działała dłużej, ale myślę, że jak ktoś jeszcze czegoś nie kupił sobie albo komuś na prezent, to jest szansa skorzystać z tejże zniżki właśnie. Wszystko w opisach. Już wracamy sobie do odcinka. Dziękuję.
Powiem Wam szczerze, że spodziewałem się, że taka gitara będzie kosztowała okolice 2500 zł. I bardzo się zaskoczyłem, jak zobaczyłem cenę w riffie, bo ja mam taką generalnie zasadę, że najpierw sobie ogrywam, a potem dopiero sprawdzam specki i dopiero potem sprawdzam też ceny. No i było to dla mnie dość duże zaskoczenie, bo jest to gitara entry level, która naprawdę bardzo dużo oferuje. Jak już też zauważyliście, oferuje dużo brzmieniowo dzięki elektronice. Tutaj jest taki system Dyna 9, Dyna X9, jakoś tak się nazywa. Wkleję Wam teraz, o co chodzi tutaj z tym systemem. Jest to system, który dołącza w specjalny sposób, na różny sposób tutaj przetworniki. Łączy je szeregowo, łączy jedną cewkę humbuckera z gryfowym. Więc tak naprawdę mamy raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9 brzmień z jednej gitarki, co jest bardzo, bardzo ciekawe. Do tej gitary również Ibanez wymyślił specjalne przetworniki, zmierzymy je sobie, porównamy je sobie, czy one są takie same jak w tej wersji japońskiej troszeczkę później. Więc są to wszystko, co tutaj jest powymyślane do tej oto właśnie gitarki. Z tego co kojarzę, to nawet chyba mostek tutaj również jest taki, że nie spotykamy go w innych instrumentach Ibaneza. Jeżeli się mylę, to oczywiście no ja jeszcze takich nie widziałem. Widziałem go tylko i wyłącznie w tych gitarkach. Korpus Stopoli. No może nie jest to drewno, wiecie, jakoś super, ultra najtwardsze i w ogóle wybierane przez największe korporacje na świecie do najwyższych modeli, ale w tańszych modelach zdarza się, że jest to używane. Są oczywiście różne kolory. Do korpusu gryf jest przykręcony 4 śrubami w takich tulejach bez żadnej płytki. Mamy bardzo fajny dostęp do wysokich pozycji. Profil gryfu, sam radius to jest około 10 cali. Profil gryfu nazywa się AZS. Również w tym filmie i w tym filmie jutrzejszym porównamy sobie, czy te profile są tutaj równoznaczne. Podstrunnica jest z drewna Jatoba i bardzo fajne są klucze, takie na wzór fenderowski. To nie są klucze blokowane, chyba później powiem, że są to klucze blokowane, ale oczywiście się pomyliłem. To nie są klucze blokowane w tej gitarce, ale no mamy ten system takiego wpuszczania struny gdzieś tam głębiej. Dwa drzewka napinające, 2 takie naciągacze tutaj na główce. Główka ibanezowska, ale raczej z tych takich smukłych główek Ibaneza. Lekko jest taka pozaokrąglana. Duży napis Ibanez odnoszący się do starych serii Roadstarów. Czyste brzmienia na Bossie przed Wami.
Gitara jest bardzo, bardzo wygodna. Gitara bardzo przyjemnie leży w łapie. Bardzo fajnie się na niej gra. Co ja myślę na temat porównania tego z tym japońskim, oczywiście usłyszycie to jutro. No, bo chciałbym, żebyście ten odcinek jutrzejszy również obejrzeli, ale jak najbardziej jestem mega podjarany tym instrumentem, patrząc właśnie sobie na jego cenę. Oczywiście, słuchajcie, tylko zdradzę rąbek tajemnicy, to nie jest gitara zawodowa. Czyli to nie jest taki instrument jak ten za te 8,5 tysiąca, czyli to nie jest instrument, który może nam posłużyć do grania, nie wiem, wesel przez 8 godzin i tak dalej, czyli komponenty, które są w nim użyte, na pewno będą gorszej jakości po prostu niż te komponenty w tych drogich instrumentach japońskich, ale naprawdę w cenie 1500 zł jest tutaj wyciągnięte bardzo dużo. Gitary obie do mnie przyszły z salonów muzycznych Riff, nic nie ustawiałem, nic nie kombinowałem, zagrałem tak jak jest, tak jak to fabryka dała. Tu może nie jest jakaś super, ultra najniższa akcja strun i na pewno każdy serwis, zarówno z jednej jak i z drugiej, każdy wasz lokalny serwis na pewno dużo tutaj będzie z tej gitary mógł wyciągnąć. Po zmianie strun, po zakonserwowaniu podstrunnicy, po polerce progów, dołożeniu tych, w zależności od tego, gdzie jesteście, pewnie 200 lub 400 zł, może gdzieś tam po stówce ktoś to robi, mówię, w zależności od miasta, w Łodzi, serwis Gitarowa Mgła, zapraszam, ceny do uzgodnienia, natomiast no, wyciągnięcie z tej gitary fajnych rzeczy na pewno będzie możliwe. Posłuchamy sobie teraz troszeczkę brudniejszych brzmień. Jak mówię, nie będzie grania metalowego za bardzo. Troszeczkę brudniejsze brzmienia La Boga już sama z siebie. Do części Urzędu Miar i Wag i Pomiarów. No i generalnie w tym momencie zmierzę te instrumenty, sprawdzimy sobie i parametry, milimetry i tak dalej. Od razu powiem, że ta część jest wspólna dla obu odcinków, czyli ona się powtarza jako jedyna, która po prostu jest w ten sposób tutaj zrobiona, no bo tak to postanowiłem rozbić to na dwa różne odcinki. Przy okazji też porozmawiamy o takich troszeczkę tam gdzieś wizualnych być może różnicach. No jak wiecie, już te instrumenty zrobione są z zupełnie innych materiałów. Na swój sposób też konstrukcyjnie są inne, no bo jeżeli przyjrzymy się tak główce tutaj, no to chociażby umocowanie pręta i to, jak wygląda w ogóle pręt, końcówka pręta jest takie w Japończyku, a tutaj mamy takie ulokowanie pręta. Obie główki są pod takim leciutkim zaokrągleniem. Nawet można byłoby się pokusić o to, że są to identyczne zaokrąglenia. W obu gitarach mamy do czynienia z kluczami blokowanymi, jednak w japońskiej wersji są to klucze gotochowskie. Tutaj nie ma żadnego napisu w wersji indonezyjskiej. Troszeczkę się różnią stopki.
Stopki różnią się tak, że tutaj jest dodatkowe jeszcze takie podcięcie w tym instrumencie japońskim, a w instrumencie indonezyjskim tego podcięcia nie ma. Jak się również przyjrzymy przetwornikom, no to poza tym, że tutaj rzeczywiście są przetworniki Seymour Duncan, w ogóle ze starym jeszcze takim logo Seymoura Duncana, no to tutaj na singlach są takie pełne nakładki chociażby i oczywiście jest też puszeczka. Natomiast w tym instrumencie indonezyjskim jest odsłonięty karkas owinięty taśmą. Tak się to prezentuje. Mostki w instrumentach również się od siebie różnią. Tutaj mamy oldschoolowe 6 śrub, 6 takich trzpieni trzymających, no trzpieni, no śrub akurat tutaj wkrętów, tak? Wkrętów oczywiście, tak jest, że wkrętów. Tutaj mamy dwa trzpienie, dwa takie pivoty, nie wiem jak to się, no chyba po polsku się to nazywa trzpienie i zupełnie inne też mocowanie wajchy. I tutaj jest mosiężny blok, a na sprężynkach dodatkowo są tak zwane gumeczki, silencery, czyli gumeczki, które pozwalają na to, żeby te struny gdzieś tam, te sprężyny gdzieś tam nam nie wybrzmiewały. Tutaj tych silencerów nie ma i blok jest taki ibanezowski, cieniuteńki, no nie wiem z jakiego tam materiału to jest zrobione. Gryf tutaj jest klonowy z jednego kawałka. Nie ma żadnego scarf jointa. Podstrunnica nie pamiętam teraz z czego jest, ale to gdzieś tam wam o tym mówiłem. No też wyglądają te drewna tutaj zupełnie inaczej na tych podstrunnicach. I tutaj oczywiście jest też gryf klonowy, ale jest to klon pieczony. Bardzo ostatnio popularne drewno i bardzo ostatnio popularna metoda konserwacji. No i tutaj mamy, no widać to na pierwszy rzut oka, że no fajniejszy, przyjemniejszy kawałek drewna na podstrunnicy. Różnią się również te instrumenty siodełkami. To mi wygląda, w tym momencie nie czytałem jeszcze specek, ale to mi wygląda na siodełko kościane i też zauważcie, jak jest daleko od końca tej podstrunnicy i jak to jest rozwiązane, jeżeli chodzi o samo tutaj wklejenie. Natomiast tutaj mamy troszeczkę dalej jest ta podstrunnica. Nie wiem, czy ona jest troszeczkę grubsza, może jest lekko grubsza i tak się, no, układa się troszeczkę inaczej na gryfie i tutaj jest siodełko, które jest siodełkiem plastikowym. No i to tak z grubsza, tak to jeśli chodzi o układ elektryczny jest dokładnie chyba tak samo, tak mi się wydaje, że jest to dokładnie identycznie. Co prawda ten mostek tutaj, no nie jest to takie typowe. Ibanez zawsze lubił te mostki swoje robić w sposób nietypowy, więc mostek w tym indonezyjskim instrumencie, no przyjrzyjcie się, już pewnie gdzieś to widzieliście, ale jest na takich oldschoolowych, wyginanych blachach, ale z takim śmiesznym oczkiem, no w sposób to jest, powiem wam szczerze, że nie widziałem wcześniej takiego, tak zrobionego tego typu mostka. No te blaszki są troszeczkę inne, też wpust tej wajchy też jest inny niż w takich randomowych instrumentach, gdzie wykorzystywany jest taki mostek, powiedzmy, że nazwijmy sobie go bardziej generycznym. No tutaj to jest gotochowski mostek z tego co kojarzę i są takie solidne bloki, podejrzewam, że są to bloki stalowe. Jeśli chodzi o wymiary, szanowni państwo, na siodełku w Indonezji mamy 39,3 mm. Na siodełku w Japonii mamy 39 mm. Dokładnie identycznie. Rozstaw strun na siodełku to jest 33,2 jeśli chodzi o Japonię i 33,6 jeśli chodzi o Indonezję. Na progu pierwszym 40 mm z malutkim hakiem, tam 0,2, 0,3 wyskakiwało. Na progu pierwszym tutaj 40,1, 40 wyskakuje. Na progu piątym 44, 43,8 jak ścisnę. Na progu piątym w indonezyjskim instrumencie 44
44, 43,9 jak ścisnę, więc gryfy wydają się być bardzo, bardzo do siebie podobne, wręcz nawet może identyczne. 49 na progu 12 i tutaj mamy 48,6 na progu 12. Na progu 7 45,7, na progu 7 45,7, więc gryfy, jeśli chodzi o szerokość, są chyba w tym momencie, można powiedzieć, że identyczne. 52,9 na samym końcu i 53 mm na tutaj, więc no też wszystko tutaj w granicach normy i błędu mojej najtańszej, jaka była na rynku suwniarki. Jeżeli chodzi o grubości, w okolicach progu pierwszego grubość tego gryfu to 20,7 mm, a w okolicach progu pierwszego grubość tego gryfu to 20,2 mm, więc jest troszeczkę cieniej. Na progu 5 Indonezja 21 mm, na progu 5 Japonia 21,4. No więc ten japoński gryf jest troszeczkę gdzieś tam wydaje się nam być grubszy. Tutaj mamy 22,7, jeżeli chodzi o 12 próg i no, spodziewam się, że będzie mniej, tak? I 22,4, drobne różnice, no ale gdzieś tam zauważalne. Nie wiem, czy na 7 też było? Na 7 21,3 i na 7 tutaj 21,9. Leciuteńko jest ten gryf grubszy. Zobaczymy teraz sobie, jak wygląda ich profil. Czy jest tak, że się jeden do drugiego bardzo się od siebie różni. Oczywiście jak zwykle w takich momentach przypominam, że to jest tylko i wyłącznie jeden z elementów tego testowania, który ma Wam ułatwić, a najlepiej będzie, jeżeli sami pójdziecie do salonów muzycznych RIF i obie te gitary sobie ogracie. Na przykład w Łodzi już za momencik, jak no, najprawdopodobniej 2 dni już po publikacji pierwszego odcinka powinno być tak, że te instrumenty już powinny wrócić, więc możecie iść sobie. Tam jest miejscówka, gdzie można to sobie ogarnąć. Jest tam miejscówka, gdzie można sobie to ograć. Chyba we wszystkich salonach muzycznych RIF taka miejscówka jest, więc bez problemu możecie tam wejść, hałasować do woli. Obklejony gryf numer 1. Obkleimy sobie gryf numer 2. No na pewno z racji na to, że no jest to troszeczkę inny gryf, te profile będą się tutaj od siebie będą się różnić. No ale zobaczymy, jak bardzo one się od siebie różnią i jak są inne, więc to jest taka ciekawostka. Sam jestem ciekaw, jak się domyślacie, nie robiłem tego wcześniej, nie sprawdzałem, sprawdzam z Wami na bieżąco. Zaczniemy chyba sobie od pierwszych progów, żeby tak się im przyjrzeć. Właściwie to chyba są to identyczne profile. No słuchajcie, nie dziwi mnie to. To oczywiście te małe różnice, które gdzieś tam wyszły, też mnie nie dziwią. Natomiast nie dziwi mnie to o tyle, że no, jestem przekonany, że jest to zrobione po prostu z jednego szablonu, a że gitary owe wykonane są przez maszyny CNC, no to nie spodziewam się tego, żeby było tutaj jakieś, wiecie, no wielka ta różnica, żeby się tutaj gdzieś nam okazała. Próg 12 w Indonezji. Ładne, płaskie, fajne gryfy w obu tych instrumentach. I próg 12 w instrumencie
japońskim. Jak mówię, no bardzo, bardzo podobne profile, zresztą one w ręku też bardzo podobnie leżą. Troszeczkę inaczej leżą, bo są inaczej wykończone. Ale no to jest to, jak się tutaj prezentuje. Weźcie oczywiście pod uwagę, że mogło mi się gdzieś tam coś być może lekko skrzywić, ale generalnie jest to właściwie można powiedzieć prawie, że identyczny gryf. Jak sobie teraz tutaj na to patrzę, nawet nie wiem, który jest teraz w tym momencie który. No ten wydaje się być troszeczkę bardziej płaski, leciutko. Ale z drugiej strony to jest który? To jest chyba... No słuchajcie, ten bardziej się wydaje płaski być ten cieńszy. Czyli ten w tej Indonezji. Czyli ten w tej Indonezji może wyjść tak, że... No tak, może wyjść tak, ten się wydaje bardziej płaski, więc ten w Indonezji może się wydawać leciutko bardziej płaski, ale tak jak wam powiem, wrażenia chyba są dokładnie identyczne. To nie jest taki w ogóle sportowy gryf, to jest taki fenderowski gryf. No gitara gdzieś tam, jedna i druga oczywiście, cała seria bardzo podobnie. Bardziej jest różnica w tym, jak one są wykończone. Tu jest taki matowe satynowe wykończenie tego jasnego klonu. Tutaj ten pieczony klon jest troszkę inaczej wykończony, tak powiedzmy, że nawet może z większym jakby poślizgiem, może też matowo, ale przez strukturę samego drewna jest inaczej. W tej gitarze są markery fluorescencyjne i rzeczywiście jest chyba cieńsza troszeczkę podstrunnica niż w tej indonezyjskiej. No dobra, jeszcze tylko waga i jeszcze tylko przetworniki, tak? Zostały. W tejże części testu wyłączyć. Waga. Ciekawe, która jest cięższa. Zobaczmy, sprawdźmy. W obu jest doklejona taśma, więc taśma nie ma wpływu. Jest tyle samo taśmy. Dobra, 0. Leciutko, 3,17, 3,16. Bardzo, bardzo leciutko, jak na gitarę elektryczną. No to już można tą gitarę polecić tym wszystkim, którzy grają, wiecie, no, wesela na przykład, czyli gdzie się gra dużo godzin. Tutaj obawiam się, że będzie ciężej, bo chociażby ten blok jest inny, z innego materiału, więc obawiam się, że może być tutaj ciężej. No jest 3,43, czyli to jest cały czas mniej niż 3,5 kg, które przyjmuję jako, że tak powiem, standard gitary elektrycznej, no ale ta indonezyjska jest ewidentnie lżejsza. Pick-upy jako ostatnia część naszego testu. W tym momencie już pewnie wy wiecie, jakie one tutaj są, jeśli chodzi o te Duncany. Ja jeszcze nie wiem. Tu jest w ogóle takie wejście, takie gniazdko fajne, takie nowe i teraz Ibanez zaczął stosować to. No, z punktu widzenia serwisanta kiepsko, bo jak się coś popsuje, to nawet chyba ono jest niewykręcalne. Jest jedna całość, trzeba by nawiercać, żeby wymienić. Jak się popsuje gniazdo, trzeba by to wykręcać, żeby wymienić, więc tak estetycznie ładnie, natomiast serwisowo gorzej. 13,44 tutaj się nic nie dzieje w tym momencie. 6,54 i środek 6,65, czyli 13,43 i okolice 6,5 tutaj w tych pozycjach. A co się dzieje, jeśli chodzi o, czy chociaż postarali się, żeby mimo tego, że nie są to firmowe, to żeby się postarali. Tu jest w ogóle w innym miejscu też gniazdo, tu jest takie zwykłe, normalne gniazdo. Tu takie beczułkowe, tak się to nazywa. No słuchajcie, nie jest tak samo. A ciekawe, ten przetwornik ma 7,60, ten ma 5,58, a ten ma 5,40, więc są zupełnie inaczej odczytujące się przetworniki. Zupełnie inaczej to nam się tutaj czyta. Ciekawe, myślałem, że chociaż parametrami będą chcieli się do tego zbliżyć. Tyle jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch instrumentów, takie już troszeczkę bardziej dosłowne, a oczywiście zapraszam wszystkich na obejrzenie obu filmów, gdzie można ich posłuchać, popatrzeć sobie z bliska.
Pomyliłem się, bo sprawdziłem sobie speckę. Siodełko tutaj nie jest plastikowe, siodełko tutaj jest Grafteka, czyli konkretnie tak naprawdę. Fajne siodełka Grafteka są fajne, one się same tak jakby, no może nie smarują się i wiadomo, że tu warto jakimś tam ołóweczkiem bądź inną pastą grafitową to przesmarować, ale ogólnie siodełka Grafteka dobrze brzmią, czyli te puste struny będą lepiej brzmiały niż na jakimś takim zwykłym plastiku i są to solidne siodła, na co też trzeba tutaj zwrócić uwagę. Trochę mnie zdziwiło, że Ibanez nie zastosował przetworników, które przynajmniej gdzieś tam w jakichś specyfikacjach są do siebie zbliżone, ale powiem Wam, że na tej gitarze grało mi się bardzo dobrze. I nawet bym się może pokusił o takie coś, ale to może jutro, że jeszcze sprawdzę sobie tak na szybko, czy w ślepym teście na przykład bym wyczuł, która jest która. Tamta chyba jest troszeczkę cięższa, ale to nie wiem, czy tak można też w łapach. Więc jak obejrzycie ten odcinek jutro, to jeszcze dowiecie się o tym moim ślepym teście. Natomiast teraz chciałbym Was zaprosić jeszcze na króciutką próbkę, znowu na brzmieniach leciutkich, na wtyczkach VST, znowu brzmienia crunchowane. Wszystkie te próbki, jak powiedziałem, są nagrane w identyczny sposób. Bardzo wszystkim dziękuję za docieranie do końca odcinka. W tym momencie disclaimer. Zbliżki, które teraz oglądacie, są to zbliżki pod 8-krotnym powiększeniem. Na obiektyw nakręcona jest lupa i naprawdę widać dużo więcej niż widać gołym okiem, ale też trzeba wziąć to pod uwagę, że niektóre z tych rzeczy mogą się wydawać inne niż są w rzeczywistości. Natomiast postanowiłem, że jednak te części filmów będę kręcił i jednak postanowiłem, że jest to ważne, ażebyście mieli do tego również dostęp i jest to w tym momencie już integralna część testu. Gitara jest wykonana bardzo fajnie. Natomiast, no jak to w takich tańszych gitarach, gdzieś tam na progach, na boczkach progów możemy się dopatrzeć pod tą lupą. Jak powiedziałem, tego w ogóle nie widać, jak się na to patrzy tak z bliska, jak wy to oglądacie. Rzeczy, które mogą niektórych zmartwić. Nie martwcie się, nie ma się czym martwić, natomiast ja chcę, żeby ten test był rzetelny, jak tylko się da, więc dlatego wrzucam te oto tutaj zbliżki już takie bardzo ultrasowe. Progi są bardzo dobrze nabite, nic nie haczy, nic nie brzęczy, nic tutaj nie przeszkadza. Oczywiście możliwe, że gdzieś tam usłyszeliście jakieś brzęczenie, ale no jak mówię, w gitarze jest w miarę niska akcja strun. Myślę, że da się jeszcze to wszystko podregulować lepiej. Ja taką akcję na przykład osobiście wolę i mnie nie przeszkadza, jak gdzieś ten taki brzęk się pojawia. Uważam, że jest to element brzmienia. Podobnie zresztą uważa Tomasz Blug, z którym wywiad jest i z którym jest relacja z salonów muzycznych Riff i na które zapraszam.
Idźcie do najbliższych salonów muzycznych Riff po świętach, jak już będziecie mieli trochę gotowy, bądź pieniędzy sztucznych na karcie w postaci dolarów, punktów i zastanówcie się nad tym instrumentem, bo jest to na pewno bardzo poważna alternatywa, jeżeli myśleliście chociażby o jakiejś tańszej Pacyfice, o jakimś droższym Harley'u Bentonie, jeżeli szukacie takiego Stratocastera, który jest niedrogi, a bardzo dobrze wykonany i oferuje bardzo dużo brzmień, na pewno jest to gitara dla Was. W tym momencie, dziękując za to, że oglądacie odcinki w całości, tylko bym poprosił o komentarz Błękitna Laguna. Laguna to był taki sędzia, nie? Błękitna Laguna. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy kanał lubią, dziękuję wszystkim, którzy kanał oglądają, dziękuję wszystkim, którzy kanał wspierają, zarówno lajkiem, subskrypcją, dobrym słowem w komentarzach, szerowaniem, szerzeniem dalej tej wiedzy. Gitara jest najważniejszą ze sztuk, a najbardziej dziękuję wszystkim patronom. Patroni odcinka są to ludzie, dzięki którym ten kanał idzie bardzo, bardzo do przodu i niezmiernie jestem za każdą Waszą dyszkę i multiplajowanie tych dyszek. Co to za słowo w ogóle jest? Wdzięczny. Osoby, które widać w tym momencie na liście, są to osoby, które umożliwiają wszystkim naprawdę na grubo oglądanie filmików o gitarach. Dziękuję bardzo. Zapraszam na jutro. Kręćcie swoje końcówki samochodowe. One w końcu się zaczną ukazywać, jak tylko skończę tryptyk z Muzeum Samolotów, czyli końcówki samolotowe. Ale zbieram je na dysku. Bardzo dziękuję za wszystko, co robicie. Do jutra. Wesołych świąt. Deska, końcówka. Yo!